Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać moje znalezisko. Ostatnio przechodząc koło jednego bloku pod śmietnikiem znalazłem takie oto urządzenie, telewizor Samsung. Jest to UE32H5000AW dokładnie. No i ten telewizor okazało się, że został wyrzucony, bo nie był do końca sprawny. Ale zaraz Wam pokażę, co mu dolega. Jak tylko uda mi się go naprawić, dogram pewnie jeszcze, czy wszystko działa w porządku. A więc na początek podłączyłem ten telewizor, dałem mu zasilanie. No i już wtedy było widać, że obraz nie jest równomiernie podświetlony, a w jednym miejscu świeci taki biały punkcik, trochę jaśniej. I to też Wam zaraz wytłumaczę, skąd to się wzięło. A więc telewizor rozebrałem. I tutaj już mamy wszystko po ściągnięciu matrycy. Żeby go rozebrać, z tyłu odkręcamy wszystkie śrubki, ściągamy tył, potem odpinamy przewody od matrycy i sobie ściągamy matrycę. Później mamy taką warstwę rozpraszającą, mamy tam warstwę polaryzującą, jeszcze jakiś jeden taki biały płat i pod tym mamy podświetlenie. Podświetlenie to są takie paski LEDowe. I ja w tej chwili czekam właśnie na takie paski nowe. A to wszystko jest jeszcze tutaj przykryte taką białą warstwą. I pod nią mamy te paski. Te paski takimi gniazdami są wczepione po jednej ze stron. Żeby je odblokować, trzeba nacisnąć tutaj na taki języczek, na obydwa. I wtedy to nam odblokowuje z tych dziurek. I paski można wysuwać. No i dlaczego teraz nie świeciło? Po prostu trochę diod się wypaliło. Tutaj pewnie nawet zobaczycie, ta dioda jest pęknięta. A wszystkie białe punkty, które tam występowały, to tak naprawdę są odpadnięte te rozpraszacze. A więc ten element, ta kuleczka, ona ma rozpraszać światło diody równomiernie. No niestety, jak widać, tutaj się już odkleiła, wypaliła. I dlatego tego nie było. Telewizor jest bardzo łatwy do rozebrania. Jedyne co może Wam później no to może Wam oczywiście strzelić matryca w trakcie podnoszenia. Ale tutaj matryca 32 cale tylko, albo dawniej aż. Ale dzisiaj przy 100-calowych matrycach to jest nic. No i możecie ewentualnie uszkodzić przewody od matrycy. Zaraz Wam pokażę jeszcze, jak wyglądają te przewody. To jest ten pasek tych przewodów. I jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Tutaj macie model. To D4GE 320DC1R2. To jest model tej listwy. Na znanym portalu aukcyjnym możecie kupić sobie komplet. Ja zamówiłem komplet za jakieś 114 zł. Jak przyjdzie, zamontuję, zobaczymy co to da. Najgorsze w rozbieraniu to elementy, które się usmażyły. Czyli trzymające jeszcze warstwę jakby białą nad tymi paskami. To są takie sporniki. No i one, jak widzicie, u mnie wszystkie są już rzeźbione, klejone. Po prostu ten plastik z czasem zrobił się kruchy. Żeby rozebrać taki telewizor, tak naprawdę wystarczy Wam krzyżak. I to chyba wszystko, czego tutaj potrzebujemy. No i co, jeżeli chcecie się z takiego bawić, to pamiętajcie, że to jest prąd. A więc jeżeli się bawicie, to odłączcie to od prądu i upewnijcie się, że kondensatory miały już czas, żeby się rozładować. A więc nie łapiemy w miejscach, gdzie mamy elektrykę, to całe zasilanie tego. No i co? Jak przyjdą listwy, zamontuję je, to ewentualnie pokażę Wam, czy to działa. Na razie to tyle. Wracamy za chwilę. To znaczy będzie za jakieś 3 dni. No i minęło kilka dni. Tu mamy stare listwy. A tu przyszedł pakiet nowych. I zaraz je tutaj umiejscowimy i zobaczymy, jak to wygląda.
Dobra, montujemy teraz kolejną listwę. Ma nam tutaj wejść w te punkty i tu dopychamy, żeby siadło. O, i teraz jest ładnie zamontowane. Zaraz będzie reszta. Dobra, tak wygląda komplet nowych diod. A tak oto świeci komplet nowych diod. Jak widać, wszystkie świecą. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, teraz mamy taką warstwę. Tu mamy dół, tam mamy górę. Dobra, na tamto poszła warstwa taka sztywna, ta grubsza dykta jakby. Do tego poszła ta warstwa rozpraszająca, nie da się jej źle założyć. Na to matryca, ramka. I teraz muszę jeszcze podłączyć tutaj matrycę od spodu. Tu ją dokręcam jedną śrubką. O, w tym miejscu. Tutaj. I zobaczymy, czy to będzie działać. Podświetlenie działa, ale czy będzie działać obraz? Przekonamy się. Mamy moduł logiki, do niego podłączamy matrycę. Jedna tasiemka jest podłączona. Drugą tutaj wsuwamy od góry. Patrzymy, czy dobrze siadła. I zaczaskujemy. Z nami zaraz podłączenie jeszcze głośników. No ale najpierw zobaczę, czy będzie w ogóle obraz. No i jak widać, operacja się udała. Pacjent cały, żyje. Podświetlenie wydaje się już całkiem niezłe. Zaraz poskręcam go do kupy, podłączę mu Chromecasta i zobaczę na jakimś testowym obrazku, jak to wygląda. No i telewizorek już został poskładany. Świeci równomiernie. Kolory, wszystko w porządku. A więc sukces. No i co? Wystarczyło go rozebrać. Wymienić te listwy, które były powypalane. I mamy znowu sprawny telewizor. Zamiast go wyrzucać do kosza, można go jeszcze chwilę poeksploatować. Tak naprawdę największa trudność to było później założenie tych plastików podpierających ten gruby rozpraszacz nad LEDami, bo one się po prostu kruszyły, ale pewnie można by tam inny patent jeszcze zastosować. A na razie telewizorek może cieszyć od nowa. W ogóle jasność w nim ustawiłem w tej chwili chyba poniżej 10. I myślę, że to jest też dobry sposób, żeby wydłużyć jego żywotność. Mam nadzieję, że dużo paprochów na matrycy mi nie zostało. I co? Polecam takie zabawy, zamiast wyrzucać to do kosza. Na dziś to wszystko. Dzięki. Cześć. Dla tych, którzy dotrwali do tego momentu, jeszcze w bonusie małe ustawienia tego telewizora, tak żeby to jakoś wyglądało, bo niestety te seryjne ustawienia są tragiczne. I teraz tak, ja to ustawiałem trochę przy pomocy kalibratora z Xboxa, ale udało się nawet uzyskać w miarę fajny efekt. I tak, podświetlenie na 12, kontrast 95, jasność 29, ostrość 25, kolor na 40. Odcień tutaj bardziej w stronę ciepłego. Jeśli chodzi o rozmiar obrazu, wybieramy opcję dopasuj do ekranu, żeby było widać cały ekran dokładnie. I z tych ustawień zaawansowanych tutaj wyłączone, tu na 0, wyłączony, oryginalna, balans bieli, tutaj nic chyba nie było zmieniane, gamma na 0, oświetlenie dynamiczne na 0. W opcjach obrazu tutaj ważne tonacja kolorów, ciepły 1. Te opcje wyłączone. No i to jest wszystko. I przy takich ustawieniach obraz jest bardzo przyjemny dla oczu. Polecam. I co, jeżeli do teraz dotrwaliście, to zostawcie jakiś komentarz, zostawcie lajka i zapraszam do subskrybowania. Na dziś to wszystko. Dzięki. Cześć.